Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Kamerunu. Właśnie ekipa się ładuje na łódkę, czekaliśmy na paliwo. Zaraz ruszamy górą rzeki do wioski Pigmejów. Chcę zobaczyć, jak żyją tutaj Pigmejowie. Ludzie, którzy przystosowali się do życia w dżungli, w lasach deszczowych dokładnie Kamerunu, którzy są po prostu w tym specjalistami. Są to mali ludzie, ale to zobaczycie trochę później. Wiecie o Pigmejach? Słyszałem bardzo wiele razy, ale nigdy ich nie widziałem. A dzisiaj będę mógł zobaczyć, jak żyją i trochę więcej Wam pokazać. Także zapraszam na odcinek. Witajcie w drugim odcinku z Kamerunu. W poprzednim mogliście zobaczyć początek tej niesamowitej podróży. A dziś ruszamy jeszcze dalej, jeszcze głębiej, prosto w serce dżungli. Przed nami wyprawa w górę rzeki, gdzie spróbujemy odnaleźć pigmejów, a potem popłyniemy dalej w poszukiwaniu szympansów. To będzie dzień pełen przygód, dzikiej natury i miejsc, do których nie dociera zbyt wielu ludzi. Zaczynamy! Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Tutaj ziomek, który po angielsku mówi, bo powiedziałem, że chce przewodnika, że mógł troszkę mi popowiadać o ich życiu. No i reszta ekipy po francusku mówi. Ledwo ruszyliśmy, już nam fura klękła. Nie mogą odpalić. A przypłynęliśmy jakieś 20 metrów? Albo specjalnie? Nie wiem. No, chyba nie. Okej, działa. Coś mi się chyba tam zaplątało. Ciekawe, czy często tu spotykają krokodyle. W Etiopii, pamiętam jak byłem na dole, po południu Etiopii, w dolinie rzeki Omo, no to tam normalnie przy rzece jak krokodyle dzieci się bawiły, jakby nigdy nic. Jedziemy do 2 wiosek. Do 3 powiedzieli, że nie możemy popłynąć, to jest bardzo daleko, że ponad 2 godziny w jedną stronę i to łodzią właśnie z silnikiem, bo normalnie do tej pierwszej wioski to nie dopływają, tylko takimi małymi łódkami i wiosło i płyną. Zaraz Wam pokażę. O, tu możecie zobaczyć, jak z wiosłami lecą. Zobaczymy, na ile te wioski są realne. Czy będą tak realne właśnie, jak oglądałem niektóre plemiona, na przykład w Angolii, w Namibii lub w Etiopii właśnie. Chciałbym zobaczyć prawdziwe życie pigmejów. No i tak, przed chwilą minęliśmy miejsce i mi powiedzieli, no tak, tutaj zabierają turystów. My płyniemy godzinę w górę rzeki jeszcze, żebym zobaczył prawdziwą wioskę Pigmejów, także już się cieszę. Dobra, dopływamy. Okay, where we are now? Now we're there for the number 2 village of Pygmies, yes. So we don't make about 14 minutes to come here because the first village they're down there, and the first village is a touristic village. Not many people come there because it's not far. Not far. Here is a small touristic, but people don't come every time. That's good. That's for me, because I want to see real life of Pygmy tribe. So, Let's go. okay, let's go. You can walk small, maybe small Okay. to the bull forest before we reach for the village, for the pass. So, Chyba źle poszliśmy. I nawet nie bardzo wiedzą, jak tam trafić.
Raz zawracaliśmy, idziemy inną drogą. China, Chinish. Karton winka, pewnie dla wodza. Niezła droga. Dalej nie wiedzą, czy idziemy dobrze, ale jakaś ścieżka niby tutaj jest. On też mówił, że płynęliśmy 40 minut czy 45, ale naprawdę płynęliśmy godzinę 10. A na moim zegarku tak wychodzi. Not here? No nie wiem, jak tam trafić. Wiecie, pigmeje się przemieszczają. Także może po prostu zmienili lokalizację. Dobra, trzecia droga, zobaczymy, czy tutaj się uda. No i sami mówią, że oni nie wiedzą, czy dobrze idziemy znowu. No ale to mi się podoba, bo przynajmniej chodzimy po dżungli, szukamy ich, a nie, że oni wiedzą typowo, gdzie to jest, że turyści tam trafiają wszyscy. Tak jak w tej pierwszej wiosce, typowo pod turystów zrobionych. A tutaj wiem, że jesteśmy w miejscu, do którego chcę iść. Jesteśmy. Jeden namiot jakiś, w którym żyją. Dobra, ziomek nam pokazuje, gdzie mamy iść dalej. O, tutaj kolejna chata zrobiona. Właśnie w takich chatach oni żyją, widzicie, tylko patyki, liście na tym narzucone, żeby nie przemakało, narzucona folia. Widzicie, tutaj stoi zbudowane. O, tutaj doszliśmy do takiej większej chaty, gdzie gotują. O, ale to jest ciekawe. Pani nas przywitała. Patrzcie, jacy oni są malutcy. Oni poniżej barku sięgają. Pigmeje z Kamerunu. This is the nomad people. Yeah. So they don't stay maybe 2 years, 3 years for one place. They move it all They the move, time. Eh? because the thing they see the house they like then they not fit house fine because they not stay many place to the one place. After 2-3 years, then come out then go. How many people is like one village? Betania Jerry. Betania Jerry. Maybe 10 people. 10 people, yeah? Because Arab people go and the three village. Okay. Can you tell me something about from where they have a food? Because I hear about this. They are You know, very good hunters. You see all Yeah. these places, Oh, there is the the papaya, cassava, cassava. papaya planting. Even the goat is come back, it meet up papaya planting, all things. But And they're eating bush meat as well. meat. Bush meat, bush meat. Bush meat is men people go to the bush, they kill bush meat to come to eat and with family. Okay. What kind of animal they eating here? Like a monkey, antelope. Many monkeys, antelope, many antelope, and pork pig. Okay, okay. Pork pig, yes. They have a problem here with some wild animals, like I don't know, crocodiles, snakes. Snake is the big snake. They kill the big snake. The long one is Python? Python? Papato. Python. Okay. Yeah. Are they eating as well when they find it? They eat papato with cassava. Ty możecie zobaczyć. Pani This pokazuje. is the cassava. Cassava. Yeah. They eat they eat cassava many. How many times a day they eating? One times or 2 times a day? No, 3 times in the Three week. times, In the okay. week, yeah. In the week? Yes.
Three times in the week? Because many eat no. No, many don't have too no. much food, Yes. yeah. 3 razy w tygodniu tylko coś jedzą. Dara wyżej gęgie. Hello, my friend. So for the night, he put fire. Ale malutcy ludzie. He put fire. He stay on the inside and the inside there. Tak, tutaj na ogniu robią jedzenie, oczywiście. Tam w środku śpią. Tak to wygląda, tak wyglądają ich domy. Tak jak pan powiedział, oni są właśnie nomadami, przemieszczają się cały czas, oni są idealnymi, bardzo dobrymi łowcami. Potrafią z wiele właśnie roślin i tak dalej wykorzystać do jedzenia. This is the Oh, this is the food. Yeah. What is inside exactly? is the cassava Lips? Yeah. cassava leaf. Yeah, cassava lip, yes. Cassava leaf is mashed. Is a clean after he put for the he cook and the cassava. After you can sit here, we take the picture. Oh. Yeah. Tak wygląda życie. They have any kids here? Kids, Kids. kids. What the kids? The child, they living here, any kids or no kids in this village? No, they live here. Yeah, they live, yeah? Okay. How they teaching? They have, I don't know, they teach any how to write and read? Or most of the people don't know how to do it? No, many people is not come here because it's small far. I will Okay. tell you. Yeah. Yeah, it's small far. Don't away people they carry us small away don't come so. Mhm. You see away then stay, then laugh after. Okay. Yes. Okay. Nie bardzo zrozumiał, o co pytałem, ale dobra. Jest ciekawe, oni są tacy zainteresowani mną. Wiecie, pewnie rzadko kiedy tutaj przychodzi ktoś z takich, którzy są, tak jak mówiłem, no oni raczej zabierają do tamtej wioski. Tutaj ich nie ma. Pierwszy raz widziałem pigmejów na żywo. Can I look inside? 4 children, yeah? This is the, everybody here is one family? One family, yeah? Powiedział, że muszę jeszcze zobaczyć tutaj do chaty w środku, jak wygląda. O, tak, miejsce na ognisko. Tutaj śpią, moskitiera zrobiona. Wiecie, tutaj w Kamerunie, wiadomo, po komarach można dostać choroby, także muszą też starać się. No i dodatkowo zwierzęta tutaj. Maczeta pod łóżkiem. Możecie tam zobaczyć. W razie W pewnie przygotowana. Właśnie zastanawiałem się, jak oni tu mają, czy oni tu walczą między sobą właśnie te plemiona, czy nie. Ciekawe. Tutaj kolejny domek, tak wygląda. Też na podwyższeniu sobie śpią, na dechach. Zabezpieczone, oczywiście folią, żeby nie przemakało. Tutaj jeszcze są koce po boku. Pewnie strasznie gorąco, w tym musi być w środku. A tutaj jeszcze miejsce, gdzie siedzą i też gotują. Bo widać, że tam miejsce na ognisko gotowe. I tak żyją. Awantura jest, bo nie chcą mu zapłacić tyle, jak chce. Jest zdenerwowany, jest, awanturę robi. Chłop się bardzo zdenerwował z tego plemiona, bo widzę, że mu prawie nic nie zapłacili. Ode mnie wzięli 60 000 i mu dali 2 tylko. Ale też czytałem o tym, że oni tutaj ogólnie tych pigmejów nie szanują w ogóle. No, że rząd też w ogóle ich nie uznaje tutaj, nie mają żadnych praw, w ogóle, wiesz, jakby się coś stało im, żadnego szpitala, żadnej edukacji, no nic kompletnie. Malutcy ludzie. Cały czas tam jest awantura, cały czas są krzyki. Nie, są bardzo niezadowoleni z tego. No, a my idziemy już w stronę Łodzi, mamy tam jeszcze kawał do przejścia. My później będziemy płynęli, chociaż w tą stronę może być szybciej, bo płyniemy już z prądem. Wcześniej płynęliśmy cały czas w górę rzeki. No, a nurt w niektórych miejscach był naprawdę dość mocny. Ściągało łódź na bok cały czas. Teraz mi powiedzieli, że normalnie w tej wiosce mieszka więcej osób niż widziałem. I 4 dzieci dodatkowo. Tylko po prostu teraz tutaj nie ma. Ale zastanawiam się właśnie, jak z edukacją tych dzieci. Bo podejrzewam, że nie ma żadnej. Że na pewno ani nie potrafią pisać, ani czytać później. No bo niby skąd? Do szkoły na pewno nie chodzą. W ogóle gdzie tu szkoła? O czym ja gadam w ogóle?
Podobnie jak w Sudanie Południowym byłem. Nie wiem, ile z Was widziało odcinki z Sudanu Południowego, ale bardzo warto zobaczyć. Właśnie teraz to się mają jak przeprawiać. Ale jak jest sezon deszczowy, to już nie ma tak dobrze. To już nie ma przejścia wtedy. Szkoda, że nie mogłem tu zabrać drona, bo po prostu ujęcie z góry z drona na to było coś niesamowitego. Patrzcie, jak ryby łowią. Świetna seria. Tam jak pojechałem do plemienia Mundari, to tam też ani pisać nie potrafi, ani czytać. W ogóle nie wiedzieli nic, oni pytali się, gdzie mieszkam, na górze czy na dole. Tylko tak jak rzeka płynie, to tyle wiedzą, albo się górę idzie w górę rzeki, albo do rzeki. No i pewnie tutaj też za bardzo nie potrafią. Oni muszą potrafić zdobyć jedzenie, przygotować je i przenosić wioskę z miejsca na miejsce. Tak żyją. Jest tak gorąco, że mi się telefon przegrzał. Zaparkowana, zaraz ruszamy w drogę powrotną. Łódź nam przemaka. Trzeba wodę wylewać. No i droga powrotna. Ale w dół to będziemy faktycznie tak 40 minut, tak jak oni powiedzieli, że się płynie, no bo płyniemy zdecydowanie szybciej. Przyjechałem zobaczyć, jak wygląda lokalny beach bar. Mykonos się nazywa. Akurat w tym roku na wakacje wybieramy się na Mykonos. Każdy na wyjściu dostaje kokoska. Fajnie. No, nie spodziewałem się. Chociaż na zdjęciach widziałem, jak wyglądało to miejsce. Na Google Map to było pokazane, że bardzo ładnie jedzenie wygląda. Piękny zachodzik. Ale do hotelu mam taką śmierdzącą melinę, że szok. Dobre opinie na Bookingu były. A jak już zarezerwowałem, to już nie było możliwości anulowania i wszedłem do pokoju, to się prawie przewróciłem. Ja nie wiem, czy tu w każdym hotelu po prostu jest z góry powiedziane, że musi śmierdzieć czy co, ale no niestety. Siema, właśnie ruszam do miejscowości Edei. Mam tam 2 godzinki drogi i będzie tam już ktoś na mnie czekał. Idziemy oglądać szympansy, ale w naturalnym środowisku. Bierzemy łódź, będziemy płynąć najdłuższą rzeką, jaka jest w Kamerunie, i obserwować je w ich naturalnym środowisku. Nie mogę się doczekać. Właśnie się okazało, że przyjechałem do złego miejsca, mam jeszcze godzinę drogi. Do Songo Pongo czy Pongo Songo, nie wiem. Się pół godziny spóźni, ciekawe, czy będzie na mnie czekała. No właśnie, miałem kontrolę policji znowu. Cały czas to zatrzymują. No dobra. O. Co śpiewali, bo jakiś kościół taki mały. To właśnie tak msze wyglądają, że śpiewają. Ale mam drogę. Nie, że się śpieszę, bo jestem spóźniony. To jeszcze cały czas tak. Drogi krowy. Ale jestem dziczy.
Nie chciałbym złapać, no tylko nawet tego nie wypowiadam, żeby nie wykrakać. Nie zdążyłem. 20 minut po czasie i odpłynęli już. Ale jakieś chłopaki tutaj są i mówią, żebym czekał, że wrócą w końcu. Że wrócą i może popłyną ze mną drugi raz. Ale lipa. Kurde, specjalnie po to tu przyjechałem. 3 godziny w jedną stronę. Ja, może tak miało być. Właśnie mocno się rozlało. Ale to szczęście, że mi się nie udało tu płynąć, bo cała łódź ludzi. Ciekawe, czy mnie teraz wezmą osobno. Dobra, startujemy. Całe szczęście poczekali, nie poczekali, ale jest tak, że teraz przynajmniej tam będę sam. Wcześniej była cała łódź ludzi. Dobrze wyszło. Tutaj są dwie panie właśnie z organizacji Papaya coś tam, które właśnie zajmują się ratowaniem tych szympansów. Płyniemy właśnie na wyspę Pongosongo. Jesteśmy na rzece Songa, to jest najdłuższa rzeka całego Kamerunu. Jestem tutaj właśnie z organizacją Papaya International, która zajmuje się typowo ratowaniem tych szympansów. To są szympansy, które zostały odebrane kłusownikom. Właśnie wołają. What is the most important what the people have to know about the chimpanzee? Some interesting things, because every monkey is different. I know the chimpanzees are really similar to the people, to human. Chimpanzees and a human share 98 of DNA. 98 We have DNA, the same like human, yeah. DNA in common, Wow. and we can actually say they are almost human. Wow. The way of They- for the gesture. Yes, they are super smart, yeah. They are Like- very expressive. Wow. They're very smart. They can use And- tools. Okay. And from where the chimpanzees are here? Because I hear about this, you saved this chimpanzee, yeah? Yeah, because they were a victim of poaching. For poaching. Okay. For bushmeat. Okay. The people eating here, the chimpanzees as well. It's not legal. Yeah, of course it's legal because the chimpanzees are the category A here in Cameroon. Category A. Okay. The poaching, deforestation, and traffic. Okay. And wild animal traffic. But they sell it. All chimpanzees babies are sold like dogs and cats. What's the price of chimpanzees? I don't You don't know? You It's don't know? absolutely not normal. Okay. Because once they are older, when they grew up, they are 10 times stronger than Yes. men. It's a wild animal. What? Of course. Yeah. They cannot live in a house. The chimpanzees can be aggressive for people, Yes, or they can be, yeah. They can. They are actually not dangerous if you leave them alone. They are not dangerous, but It can be, yeah. like every animal. How many years they living? It depends. In the wild, 40, 50 years. 40, 50 years. Yes. Okay. And they're living same like human, like in the family, like Yes, they live among a community. in the community, Share community, yeah. with yes, absolutely. Pani mi jeszcze teraz powiedziała, że najstarszego jakiego tutaj mieli szympansa, to dożył 60 lat. Niesamowite. Teraz właśnie chłopak nawołuje, żeby przyszły. Ale nic się nie dzieje za bardzo. Idą. Wow. Here we go. Ale niesamowite. Przyszła cała rodzinka. Wow. Tutaj z tyłu się czai taki maluszek. O, wystawił głowę. O.
A tamte siedzą i wcinają. Gdzie on się schował? O, jest. Akurat liście go zasłaniają. Ale świetne. No i się pochowały. Zjadły co miały zjeść, się pochowały. Ale niesamowite małpy. No i z tego jestem dużo bardziej zadowolony. Zobaczyłem je w ich środowisku naturalnym. Wow! Naprawdę wow! Jestem tak samo pod wrażeniem tego, jak byłem w Ugandzie zobaczyć goryle, jak żyją w normalnym środowisku. I teraz tutaj orangutany. Mega było warto. Fajnie, że w ogóle mnie zabrali. Płyniemy na jeszcze jedną wyspę teraz. Tak jak mogliście słyszeć, oni ogólnie tutaj mają 3 takie wyspy, gdzie są te orangutany. Tu jest ta wyspa Pongo Songo. Mamy dla nich banany i awokado. I ananas. Ananas? A, ananas, okej. O! Victoire? Dokładnie, brawa. Idzie więcej. Tam jeszcze są schowane. How many chimpanzees in this island? 18. 18. 18, yes. Also, this used to be 15. Ah, 16. 16. 16, okej. Chodźcie, tutaj się przyszedł zamoczyć. Wcinam sobie awokado. Ale niesamowite zwierzęta. O, tamten też zamoczyć się idzie. Pani mi właśnie mówiła, że teraz jest taki zły okres, bo jest bardzo gorąco. O! Kolejne. Here is like we can see only the chimpanzees, or they have some gorillas or another monkey. Of course, small monkeys, yes. Small monkey, yeah. There are, but gorillas, they're not especially in this area. Ah, okay, in another area, yeah, in Cameroon. But there are gorillas in Cameroon. Yeah. As well as elephants. And Is it true that like a couple years ago the people can have like interaction with the monkey here? They can go? we still have interaction Ah. with the adults now. Yeah. But the professionals, yes. They Yeah, have professional, yeah. interaction. But tourist, It no, is- right? No tourists. No tourists, It's too okay. dangerous. And it is very important also to keep in touch with human when they need, for example, a medicine or they need some treat. Yes, of course. And we have, of course, interaction with the 2 small chimpanzees on the sanctuary Okay. because they need us because they don't have course. parents anymore. But we have No. a lot of vaccination. We always wear masks Yeah, just for protect. in order to protect them because they can have our diseases. Yes, yes, yes. I have one more question. Yes? The chimpanzees can survive without the people, without the human, or Yes, Or the no, peop- in or- the wild, of course. They don't but I mean about the here, or they have to feeding every day. we have to feed them because Yeah. they don't find everything what they need. Okay. There are not enough fruits on the islands and for treatment also. Okay. No pani tak nie, troszkę
troszkę, nie wiem, nie chciała za bardzo do kamery gadać, może była skrępowana. Ale też mi powiedziała o tym właśnie, że ta Papaya International to tylko typowo pomagają właśnie tutaj szympansom. To jest organizacja w ogóle z Francji. I pytałem się, czy jest więcej takich miejsc, które pomagają i tak dalej. A powiedziała, że nie, że typowo tylko tutaj w Kamerunie, w tym miejscu, gdzie byłem i tym się zajmuję. Ona tutaj przyjechała na 3 tygodnie, bo ona pracuje we Francji tam dla nich właśnie. A ta dziewczyna, która była druga, jest po prostu tutaj wolontariuszką. Wow! So big! Patrz, jak wężem stoi. Przyjechałem właśnie na dzielnicę Aqua, która się nazywa, tak. Nie wiem jak po ich się tu wymawia. Jest to jedna z lepszych dzielnic. Chciałem się przejść wam pokazać, co tu się dzieje, ale się nie dzieje nic, bo jest niedziela i prawie wszystko zamknięte. Ale znalazłem fajną restaurację, Saga Afrika, która się nazywa. Na was z pysznym jedzeniem, bardzo dobrze polecane. Powiem wam, że piękne miejsce, naprawdę mega piękne. I stwierdziłem, że w sumie przydałoby się spróbować coś lokalnego, bo jeszcze nic takiego w sumie z kameruńskiej kuchni nie jadłem, bo w tych hotelach to tak powiedzmy różnie było, ale widziałem, że takie mięsko jest polecane właśnie nie wiem co to jest, dużo skóry wygląda, ale spoko. Zapytam się, co jest typowo stąd i tego właśnie spróbuję. No i tak wygląda moja kolacja. Platany, czy banany takie, które są takie jakby takimi naszymi ziemniakami powiedzmy, w wersji afrykańskiej. To jest taki zapychacz typowy. No i tutaj mam krewetki, rybę, wołowinę. I to nie wiem, zaraz sprawdzę co to. Jakieś zioła z czymś, zaraz zobaczę. Dobra, szybki teścik. Jadłem to już gdzieś. Ale smaczne bardzo. No. Zobaczmy jak ta wołowinka. Pyszna. Naprawdę. Bardzo, bardzo dobre. Wiecie co jest wyjątkowego tutaj? Krewetki to wiadomo, no jesteśmy w Kamerunie, to wiadomo, że krewetki. Ale ta ryba, która tutaj jest, pomieszana z wołowiną, to jest makrela wędzona. Znaczy tak mi się wydaje, smakuje identycznie jak makrela wędzona. I daje to tak pyszny smak. Mega dobrze trafiłem. W wielu bardzo miejscach jest właśnie papież, bo miesiąc temu tutaj był, chyba 3 tygodnie temu dokładnie. Już wielkie wydarzenie dla nich. No i auto oddane. Fajnie, przyjechał jeszcze szef nawet. Się ze mną przyjechali w dwójkę. Oddali kaucję, także wszystko spoko. Jestem już na lotnisku w Douala. Idę się odprawić. I kolejne miejsce, które odwiedzę, będzie to Czad. Lecę dzisiaj do, nie wiem gdzie mam iść, N'Djamena, stolicy. I w Czadzie zostanę tydzień. Jutro prawdopodobnie już wyjedziemy ze stolicy. Jutro albo pojutrze. I ruszamy przed siebie. Mamy parę świetnych miejsc do zobaczenia i do pokazania wam. Nie wiem co to będzie za lot, ale pierwszy raz mam tak, że mi wypisywali bilet długopisem. Ciekawie. I kolejna jeszcze ważna rzecz, o której nie mogę zapominać w żadnym kraju. Magnes. Dla mojej rodzinki z Phuket i dla moich rodziców. Moich rodziców mam cały zestaw z wszystkich krańców świata, gdzie nie byłem. Znaczy, gdzie byłem. A gdzie nie byłem, to dopiero kupię. Miałem do wydania jeszcze ostatnie pieniądze, także pizza, kawka i soczek. A wam bardzo dziękuję, że oglądaliście te odcinki. Nigeria za mną, kamerą za mną. Kolejny kierunek to Czad, na który serdecznie was zapraszam. Jeśli wam się podoba ta seria, pamiętajcie o tym, żeby lajkować i komentować moje filmy. Jeśli pod filmami uzbierało się po 10 000 łapek, naprawdę by było świetnie. Wszystko tylko od was zależy. Dzięki, pozdrawiam. Patrzcie czym lecę. Nieźle.